Trzy słowa, które rodacy lubią najbardziej. Wyobraźcie sobie polskie miejsce, które serwuje tanio, dużo i smacznie. Gdzie takie miejsce znaleźć? Dzisiaj wybieramy się do Prestwich. Prestwich znajduje się około 6 km od Manchesteru. I co? W Prestwich jest miejscówka o nazwie Jadłodalnia Kubuś. I w Jadłodalni Kubuś na ich Facebooku pierwsze trzy słowa, które opisują ich profil, to jest właśnie tanio, smacznie, dużo. Pierwszy raz o Kubusiu usłyszałem od pań z Rochdale, od przemiłych pań. Jeżeli nie oglądaliście tego epizodu, to warto. Nie będę spoilerował. Dużo, smacznie zobaczycie na pewno w pierwszej części tego odcinka. A jeżeli chodzi o to, czy jest tanio, to dla nowych widzów przypominam, po prostu informuję Was, nowych widzów, że ceny, ogólne vibe, cały werdykt, susza, smaczy, to wszystko powiemy u mnie w studio. Także zostańcie do końca i no i co? Wybieramy się do Prestwich. Jedziemy sobie do Prestwich, Hiszpania za oknem, a PL standardowo nie wziął swoich okularów przeciwsłonecznych, ale nie ma znaczenia, chociaż możecie sobie popatrzeć na moje patrzałki. No i co? Kącik PL bawi, Ania uczy. Prestwich, pierwszy raz w życiu tutaj jestem, to znaczy jeszcze tu nie jestem, ale mam nadzieję, że dojedziemy. Zakładam, że Wy też tam nie byliście, także Aniu, powiedz nam coś ciekawego na temat miasta Prestwich. Prestwich to małe miasteczko położone w hrabstwie Greater Manchester w Anglii, około 6 km na północ od centrum Manchesteru. Chociaż może nie jest tak znane jak samo Manchester, ma swoje unikalne uroki i historie. Oto kilka ciekawostek o Prestwich. Natura i zielone tereny. Prestwich jest często nazywane zielonymi płucami Manchesteru dzięki Heaton Park, jednemu z największych miejskich parków w Europie. Park oferuje piękne tereny spacerowe, stawy, pole golfowe, a nawet małe zoo. Historia żydowska. Prestwich ma dużą i prężnie działającą społeczność żydowską, z licznymi synagogami, szkołami i sklepami koszernymi. Wraz z pobliskim Whitefield stanowi jedno z centrów życia żydowskiego w północnej Anglii. Muzyczne korzenie. W Prestwich urodził się i mieszkał Mark E. Smith, lider legendarnego post-punkowego zespołu The Fall. Zespół miał ogromny wpływ na brytyjską scenę muzyczną. Zabytki. Warto zwrócić uwagę na Kościół Świętej Marii Dziewicy, który ma średniowieczne korzenie i piękną architekturę. Kultura i wydarzenia. Prestwich organizuje coroczny festiwal Prestwich Clough Day, który celebruje lokalną przyrodę, kulturę i społeczność. Hej, ekspertem od geografii nie jestem, ale mam wrażenie, że zbliżamy się właśnie do Prestwich. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Słuchajcie, jak Hiszpania za oknem jest idealna, to pod kątem nagrywek nie jest za bardzo fajnie, bo często mam tak, że to słońce jest po prostu centralnie na nas. No zobaczymy jak wyjdzie. Miejmy nadzieję, że content będzie nadawał się, abyście go oglądali. Nie zapominajmy o naszej dzisiejszej misji.
Jadalnia Kubuś reklamuje się jako miejsce, gdzie jest tanio, smacznie, dużo i my sprawdzimy. Jeżeli chodzi o dużo, to może ustalmy coś, że dużo to będzie, jeżeli chodzi o główne danie. Nie zupa, nie deser, główne danie, ok? Taki deal. Także jesteśmy w Prestwich, wybieramy się do jadalni Kubuś, a wy idziecie ze mną. Chodźcie. Powiem wam, że jak na otwarcie, dopiero co przyszedłem tutaj, to już jest parę osób, a tego PL nie planował. Dobra, zastanawiała mnie jedna rzecz, że tam nie było w ogóle na Facebookach żadnego menu, karty tutaj też nie ma. No i chodzi o to, że po prostu wstawiają posty i te posty też nie są pełne. Dlatego zobaczcie sobie mniej więcej, co tam macie i jak przyjedziecie, to pani wam powie, co możecie sobie zamówić. Ja już zamówiłem i pierwsze danie tutaj widzicie parę, bo na pierwsze danie w Kubusiu mamy kapuśniak. Ja wiem, że jeżeli chodzi o dużo, to będziemy się koncentrować na daniu głównym, ale zobaczcie, nawet zupa wystaje zza miski. Dobra, wjeżdża kapuśniak. Dawno kapuśniaka nie jadłem w ogóle. No i co? Dobry, chodźcie. Patrzcie na to, co tu się w środku prezentuje. Jest nawalone tego wszystkiego. Ziemioki, kiełbaska, kapusta, jak to zazwyczaj w kapuśniaku jest. Kolejna łyżka z kiełbasą. Dobre. W ogóle dzisiaj, jak zawsze mówię i was męczę, że jestem głodny. Dzisiaj naprawdę jestem głodny, bo wcześniej wstałem i bardzo szybko zjadłem śniadanie. Chciałem się przygotować do tego challenge'u pod tytułem dużo jedzenia. Aha, zapewne zobaczyliście tego tutaj kolegę. Lokal nie sprzedaje alkoholu, ale na dole jest sklepik i możecie sobie wnieść piwko zakupione w tym sklepiku. No i co? Znaczy nie wiem, czy tylko w tym sklepiku, no po prostu w tym sklepie zakupiłem to piwo. Coś podobnego jak Sheffield. Nie oglądaliście, to bodajże było 2 tygodnie wcześniej. Zobaczcie sobie Sheffield, tam też mogłem pójść sobie piwko nabyć. Także przykro mi, co niektórzy będą iskrzeć, ale PL dzisiaj pije piwo i je pyszny obiadek. Powiem wam, co mi się podoba. Jedna z paru rzeczy już, która mi się tu podoba, to jest po prostu wystrój. Jest naprawdę ładnie. Tak, nawet powiem wam, że jest restauracyjnie, ale jeszcze jeden taki plusik, że na zewnątrz jest naprawdę ruchliwa droga i patrzcie, albo słuchajcie, że to jest o tam, że tak naprawdę tutaj w ogóle nie słychać tego i to jest dobre. Oczywiście wiadomości wyciszyłem, bo mi niepotrzebne takie coś przy pysznym jedzeniu, przy fajnym dniu, ale kto jak co lubi. Zaznaczam, że wyciszyłem, bo jestem sam w pokoju, to znaczy w pomieszczeniu. Jeżeli byłyby inne osoby, uszanowałbym, że oni chcą słuchać dla nich bardzo ważne wiadomości. A jak jestem sam, to często się pytam, czy mogę wyciszyć albo ściszyć muzykę, żeby po prostu mieć lepszy dźwięk i żeby nic nam nie zagłuszało naszego posiłku.
Dobra, na główne danie wjechała karkówka z pieca i wizualnie jest dużo, czyli już jeden tik zaznaczony. Od razu widzę mega plus. Patrzcie na to, to nie jest spotykane w polskich jadłodalniach. A mianowicie mizeria. To jest tak proste do zrobienia, a w wielu miejscach nie ma. Mamy mizerię, mamy ala wiosenną kapustkę, surówkę, nie wiem, karkówa, którą zaraz przekroimy, ogromne połacie koperku, które uwielbiam i ziemnioki wielkaśne, a do tego żuberek, który będzie przelany do szklanki. Żeby nie było, że rzucam słowa na wiatr, wjeżdża bro do szklaneczki. Pamiętajcie, po ściance, żeby nie było wielkiej piany, a później na koniec można o ogień. Piwko i pyszny obiadek. Wasze zdrówko. No to co, zaczynamy jedzonko, ale wyjątkowo dzisiaj zaczniemy nie od mięska, ale od mizerii. Chcę spróbować sobie mizeryjkę. Pyszne ogórasy, chrupkie. I to jest chyba śmietana, ona jest troszkę słodsza. Ja zawsze dodaję jogurt naturalny zamiast śmietany. Ziemnioki. Dobre. Dla mnie brakuje troszkę soli, ale sobie po prostu zaraz dosolę. Lepiej jakby brakowało soli i sobie dosolisz niż za dużo soli i przesoliłeś już. Kapusta pekińska, surówka. Pyszota. Mi osobiście trochę tylko brakuje marchewki, takiej startej. Ogólnie mi się taka surówka kojarzy bardzo z grillem, gdzieś takim, wiecie, ze znajomymi, nie? To jest surówka, to jest mizeria okrutnie duża i kawałek karkówy, którą zaraz sobie przekroimy. Dobra, karkówa. Po pierwsze, ona jest suchawa, ale to nie jest taka suchawa, w sensie susza, tylko ja też parę razy mięsa robię. Często robię indyka z pieca. Z pieca, z owen, to chyba to samo, nie? I z piekarnika, no, owen. I co? No i ono jest takie wysuszone, ale dlatego tu idealnie się nadaje ta śmietanka, bo możecie sobie przecież ukroić ona się w ogóle rozpada, ta karkówka, jakby co, to nie jest susza, nie łapcie mnie za słowa, jakby co. No i co, możecie sobie zamoczyć w śmietanie i zjeść do tego ziemnioka, suróweczkę. A po tym wszystkim popić browarem albo dla tych wrażliwych popić kompocikiem, który też Wam dadzą. Jak się w ogóle dowiedziałem, do zestawu, czyli to będzie zestaw. Dostajecie kompocik wliczony w cenę. Ej, opuszczamy Kubusia, nadal Hiszpania w Anglii. Jedziemy do mnie, ale w samochodzie Wam coś powiem ciekawego. Dobra, ja już jestem w samochodzie.
Już zjadłem, zapłaciłem i pamiętajcie, 3 misje, czy jest tanio, smacznie i dużo, dowiecie się szczególnie o tą trzecią misję, nie, o pierwszą, o tanio, dowiecie się w studio. Ale mała uwaga, ja jestem na parkingu, bo przed lokalem nie za bardzo jest tam gdzie zaparkować. Ja jestem na parkingu przed Lidlem, zaraz jest obok Lidl. Lidl ma półtora godziny limitu. Proponuję Wam dla pewności, albo oczywiście to zjeść i zaraz wrócić, ale w razie czego pójść sobie do Lidla, tak jak ja to robię zaraz, kupić sobie coś po prostu, wziąć receipt Paragon, no i mieć w razie czego, nie? Bo wiecie, jak niektórzy są pazerni na mandaty. Także ja Lidl, a Wy zapraszam Was do studia za 3, 2, 1. Siemano, siemano, witamy w PL-owskim studiu na podsumowaniu. Fajnie, że dotrwaliście do tego momentu. No i co? Może od razu wjedźmy z grubej rury. Byliśmy dzisiaj w Kubusiu, byliśmy dzisiaj w Prestwich, jadalnia Kubuś. Były 3 misje do wykonania. Pierwsze, czy jedzonko jest tanie, smaczne, dużo. Jeżeli chodzi o dużo, to już jest green tick. Jeżeli chodzi o smaczne i czy to było tanie, to zaczekajcie chwilę, zaraz wszystkiego się dowiecie. Jak już wspominałem wcześniej, nie ma tam żadnego menu. Jest parę dań wyszczególnionych w facebookowych postach, ale więcej dań jest, jeżeli się Pani spytacie. Zanim przyjedziecie tam, to możecie zawsze zadzwonić i się po prostu spytać, jakie dania są. Możecie sobie zarezerwować stolik w razie czego. Na Facebooku wszystkie dane są. Skontaktujcie się z nimi przed przyjazdem. Pamiętajcie, parking w Lidlu, 1,5 godziny macie. Kupcie sobie jakąś, nie wiem, czekoladę czy cokolwiek. No i idźcie do sklepiku. Deserów nie serwują. Słyszałem od przemiłej koleżanki, którą serdecznie pozdrawiam, że desery są serwowane jak już jest cieplej, teraz nie za bardzo. Także słuchajcie, no wjechał starter i wjechało główne danie. Od razu wjeżdżamy w smak na razie, nie wjeżdżamy w ceny. Nie będę kłamał, nie będzie tutaj żadnych dram na potrzeby większych wyświetleń. UPL-a to nie ten content. I tym bardziej dziękuję Wam, bo już jest nas ponad 300 osób. Ponad 300 osób, które ceni sobie normalny content, bez żadnych dram. Może się czegoś ciekawego dowiedzieć, może coś zobaczyć nowego, może coś zobaczyć lokalnego. Także subskrybencie i subskrybentko, bardzo Wam dziękuję, że tutaj jesteście, że tworzymy tą taką PL-owską społeczność i co? I mam nadzieję, że będzie nas więcej. Także zaczynamy. Nie było żadnych dram i nie będzie żadnych dram. Zupa, kapuśniak, jak i karkówka z pieca to były potrawy bardzo smaczne. Czyli drugi tik, kapuśniak mega dobry, karkówka z pieca też była dobra, mega plus za mizerię. To jest tak proste do zrobienia, tak jak już się powtarzam, ale bardzo mało osób robi tą mizerię. Nie wiem, czy to jest spowodowane. Może po prostu dlatego, że kapustę, jak masz jedną, naciachasz i po prostu będziesz miał pół miski, nie? Ogórasów takich, nie wiem, dla mnie to chyba trzeba z całego ogórka dać, albo może no z całego, nie? Także mi się zdaje, że może tym jest skierowane. Bardzo wielki plus za mizerię. Śliczne miejsce, fajnie wygląda, chociaż ta ściana za mną w kwiatki wysyłałem pewnej osobie zdjęcie i ta pewna osoba stwierdziła, że jestem u kogoś w sypialni. Także nie wiem, może tak, ale ta druga strona tutaj przykrycia, to wszystko naprawdę ładnie się prezentuje i czegoś takiego nawet się nie spodziewałem.
Jesteśmy w Kubusiu, na dole jest sklep i w tym sklepie oczywiście możecie sobie nabyć piwerko, które ja sobie nabyłem i to piwerko nie będzie wliczone do ogólnej ceny, bo po prostu to jest ze sklepu, to nie jest u nich z lokalu. Podam Wam cenę, jaką zapłaciłem w lokalu i okaże się, czy trzeci kwadracik będzie też wypełniony na zielono, czy było tanio. Nie omawiamy poszczególnych cen, jeżeli chodzi o dania, gdyż jest to cena całego zestawu. I jakkolwiek oczywiście napisane mieli na Facebooku tanio, smacznie i dużo, oczywiście też może myślałem, że jest to taki marketingowy troszkę trik, to tam było dużo, tam było naprawdę smacznie, a jeżeli chodzi o ceny, to teraz trzymajcie się krzeseł i kanap, albo nie wiem, może w samochodzie siedzisz, może w kantynie i na telefonie oglądasz. Cały ten zestaw, duża zupa, duże danie, do tego kompot, bo pamiętajmy, że kompot tam też dostajecie, kosztował 9,99. 10 funtów płacicie za to tutaj, czyli nie może być inaczej jak Kubuś, jadłodalnia Kubuś w Prestwich. Ja.pl mówię, że jest tam tanio, smacznie i dużo. Nie? Jeżeli już wiecie, że jest tanio, smacznie i dużo, no to wiadomo jest, że oczywiście werdykt nie może być inny dla tej miejscówki, jak fanfary to były jakby co? Werdykt jest smaczy. Fajna, uprzejma obsługa, koleżanka, pani, dowiedziałem się, że to jest córka i mama. Pyszne jedzenie, ceny kosmicznie niskie i wyobraźcie sobie, że też słyszałem co nieco, że nawet się znajdą osoby, które mówią, że no to troszkę przydrogo, nie? Jeżeli oglądasz ten odcinek i dla Ciebie przydrogo jest 9,99 za 2 dania, które mało kto zje sobie o tak od razu, bo można sobie też na wynos wziąć, na wynos jest 10,99 funek za pojemniki, no to oznacza to jedno, że nigdzie nie byłeś prawdopodobnie, albo jedyne takie wyjście restauracyjne dla Ciebie to był bar mleczny. Kiedyś. Bo i teraz w barach mlecznych już trzeba troszkę więcej zapłacić, nie? Niż te ceny. Także słuchajcie, nie narzekać na takie kwoty, bo to jest po prostu żart, jeżeli ktoś będzie narzekał na 9,99 za 2 dania i kompot. Jechać do Kubusia, zjeść sobie, zobaczyć inne, spróbować dania. Jedyna uwaga jest tam do tego, że była tam zupa pomidorowa. Ja się spytałem, z czym jest zupa pomidorowa, bo jak ktokolwiek z Was oglądał odcinek w Tasty Polish Cooking, chciałem sobie pomidorówkę wziąć, to była z makaronem, a ja strasznie mi zależało na tym, żeby zjeść ją z ryżem. Ale Pan mnie zapewniał, że następnym razem nie ma problemu, po prostu ugotują torebeczkę ryżu. Pozdrawiam Pana i pozdrawiam Pana żonę. Tasty Polish Cooking, tutaj odcineczek, zachęcam do obejrzenia, super miejscówka. I tutaj tak samo była zupa pomidorowa i się spytałem, bo się zastanawiałem, jeżeli będzie z ryżem, od razu wjeżdża z ryżem. Nie było ryżu, był makaron, także następnym razem poproszę z ryżem, albo po prostu opcja, żeby była, nie? Bo to nie jest chyba jakiś problem podgotować. Także słuchajcie, jadłodalnia Kubuś, 3 misje wypełnione i wszystkie na plus dla Was, dla Kubusia. Prestwich, zachęcam Was do odwiedzenia ich Facebooka. Oczywiście standardowo linki będą w komentarzu i w opisie filmiku. Pozdrawiam Panie z Rochdale, z Mazurka, bo dzięki tym Paniom dowiedziałem się w ogóle o istnieniu Kubusia.
odcineczek godzina 19 w niedzielę UK czasu. Nie pozostaje mi nic innego jak podziękować Wam wszystkim za Waszą tutaj obecność, za Wasze wsparcie, za polubienia, za komentarze, za subskrypcje, za aktywność. Po prostu fajnie mi się robi to, ja robię to dla swojej przyjemności, ale wiadomo, że fajnie mi się też robi, jak ktoś do mnie napisze, jakiś miły komentarz, krytyczny komentarz, konstruktywna krytyka to jest coś, co uwielbiam. Dlatego dziękuję Tobie, koleżanko, która zwróciłaś mi uwagę na zdrabnianie pewnych słów. I to jest ten pierwszy epizod, który robię po tym komentarzu Twoim. No i mam nadzieję, że lekka poprawa jest. Bardzo to doceniam. Trzymajcie się, spokojnego tygodnia. Chrońcie siebie nawzajem od wszelakich aferek koperkowych w pracy. Nie przepracowujcie się, spędzajcie czas z rodziną, z Waszymi najbliższymi. I co? Widzimy się za tydzień. Cześć Wam.